Witajcie. Dziś opowiem Wam o swoim pierwszym G-Shocku w życiu. Co mnie naprawdę skusiło, żeby nabyć ten zegarek? A była to właśnie ta Kosa GA100. Po co ja to kupiłem? Dlaczego? Co mnie skusiło? Jaki był tego sens? Za chwilę się dowiecie. A więc tak. Mamy przed sobą model GA100 w barwach czerwono-czarnych. Jeden z modeli podstawowych. 1A4 ER. Jest to zegarek tak zwana Kosa. Moim zdaniem przez te wskazówki jest ta ksywka do tego zegarka dodana. Jest to zegarek typowo bateryjny, nie posiada solara ani multiband 6. Po prostu jeden z budżetowych G-Shocków bateryjnych. Oczywiście pasek na teleskopach. Tu akurat mam założone adaptery do paska NATO, bo mi się bardzo taki pasek podoba, mimo że to jest tak może, jak to mówią, nie przystoi, natomiast w oryginale było ono właśnie na takim pasku. Już mi się nie chce ściągać adapterów. Na takim czarnym pasku. Ale tak naprawdę przejdziemy do clou całej sprawy. Dlaczego ja w ogóle ten zegarek kupiłem i dlaczego się zaczęła moja przygoda z tymi zegarkami, G-Shockami, że dzisiaj jestem już kolekcjonerem tych oto zegarków. No o co tu właściwie chodziło, że kupiłem coś takiego na pierwszy rzut oka tandetnego, coś takiego plastikowego, no bo przecież, no nie ukrywajmy, szkło, bezel, plastikowe przyciski, jedyna blaszka metalowa jest tylko z tyłu, a jest to dykielek, więc czysty bazarkowy zegarek, prawda? Tak zwany odpustowy wręcz. Na odpustach takie zegarki często sprzedawali, to jeszcze tym nieletnim dzieciom przeważnie, na ich jako taki pierwszy zegarek. No i on takie może wrażenie sprawiać, natomiast jak to mówią, pierwsze wrażenie bywa złudne. Dla przykładu wziąłem tutaj inny zegarek, taki standardowy zegarek. No akurat no, jest to Watch, ale to już nie chodzi o markę. Po prostu taki miałem pod ręką. Po prostu chciałem pokazać, jak to wygląda i czym to się różni, nie? Uszy, zarówno cała koperta, jak i dykielek jest wykonana z metalu, tak? Szkiełko tu mamy akurat też zwykłe, nawet pewnie plastikowe. Natomiast chodziło mi w ogóle o porównanie. Mamy koronkę wykonania zwykłych, standardowych zegarków, jak i naszych G-Shock. Pomijając fakt wielkości, jest to całkiem inna bajka i coś innego. No ale dobra. Kupiłem ten zegarek no już ładne lata temu. Tak naprawdę z czystej ciekawości. Bo tak. Podejrzewam, że większość z nas jest wychowana na tego typu zegarkach wskazówkowych, czy mechanicznych, czy bateryjnych, ale po prostu na zwykłych zegarkach. No i nie ukrywajmy, że to w nas zostaje. Po pewnym czasie jesteśmy wręcz pewni, że tak wyglądają zegarki i tak zegarki wyglądać powinny, prawda? Tak właśnie powinny wyglądać zegarki. No i potem się nam trafia coś takiego, takie dziwadło, że tak nazwę, nie? Cóż to jest? Patrzymy na to. Dziwaczny. Szkiełko jest w środku. Bezel wystaje ponad. Wskazówki metalowe, wielkie. Pomijając fakt braku sekundnika, to już nie o to chodzi. Będąc wychowany na tych zegarkach, niejedno już w życiu też przeszedłem, nie po raz pierwszy naprawiałem te zegarki u zegarmistrzu.
I powiem wam szczerze, że znudziło mnie to trochę, bo tak, chodziłem do jednego zegarmistrza, może ja miałem akurat takie wadliwe egzemplarze, nie twierdzę, że nie. No akurat miałem te zegarki radzieckie, no bo nie ukrywajmy, były kiedyś troszkę inne czasy. Nie było tego tak wszystkiego pełno jak dzisiaj. No i też było trudno dostępne bardziej. A to, co było dostępne, to było, tak jak powiedziałem wcześniej, bazarowa chińszczyzna. Ta ciekawość skłoniła mnie do poszukania w internecie modelu zegarka. Mówię, kupię sobie G-Shocka. Po raz pierwszy w życiu. Chcę to wypróbować, zobaczyć co to jest. Mówię, nawet jeżeli to tak wygląda tandetnie jakby jak z bazarku, no co mi to przeszkadza, prawda? Chcę go kupić. No i dobra, poszukałem w internecie. No oczywiście kiedyś były takie czasy, jakie były, że tam nowe to było drogie, więc postanowiłem pozyskać coś używanego, aczkolwiek też nowego, więc no właśnie taki sam model jak ten. To nie był ten model. Ja wam pokażę na zdjęciu, jaki to był model. Zachęciło mnie to, żeby kupić. No to spotkałem się z gościem, sprzedał mi tego G-Shocka. No i mówi do mnie tak. Nowy, kupiony, tylko że on nie chodził, nie? No i no był rzeczywiście nowy, no miał nawet folię na dekielku, na szkle. Chcecie kupić coś oryginalnego, musicie się trochę na tym znać. A żeby się trochę na tym znać, to zasięgnijcie rady i opinii bardziej ludzi doświadczonych. No wtedy to były moje początki. Też nie było wtedy aż, no też szczerze, to były początki internetu. Nie byłem w pełni świadom, jak wygląda oryginał, jak wygląda podróbka. No i niestety trafiłem na podróbkę. No. A podróbka moja wyglądała właśnie tak. Używałem tej podróbki, nie wiedząc o tym, przez 2 lata, nie mając pojęcia, że to jest zamiennik czy replika. To nie jest ten zegarek, to jest oryginalny, to mówię od razu. Tej podróbki repliki używałem przez 2 lata, będąc pewnym, że jest on oryginałem. Aż później zacząłem grzebać w internecie. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło. Chyba zmiana godziny z zimowego na letni, że coś tu mi nie grało. Coś mi tu nie grało, zacząłem szukać informacji. Coś mi tu zaczęło świtać, że coś może być z tym zegarkiem nie tak. A mianowicie, wszystko było, podświetlenie było, tylko nie było autopodświetlenia. Podświetlenie normalnie było, nie było tylko automatyczne. Wszystkie funkcje były jak w oryginale. Jedyne co to było podświetlenie zwykłe poprzez przycisk. No i troszeczkę inne były wskazówki, no i oczywiście mocowanie wskazówek. No, ja tego nie wiedziałem swymi czasy. Natomiast kupiłem ten zegarek już oryginalny od jubilera. Przepłaciłem za niego koszmarne pieniądze. Kolejna sprawa jest taka, że mam na niego nawet certyfikat. Bo już wtedy to taki byłem zniesmaczony, że to takie te podróbki. Boże, mówię, ja muszę, a jubiler dobrze, ja ci napiszę poświadczenie oryginalności. No i właśnie tak to jest, człowiek się boi, jak się sparzy. Ten zegarek ma kilka fajnych i przydatnych funkcji, takich jak timer, stoper, czas światowy. Tutaj to jest. Kolejna sprawa, no ten zegarek akurat ma wskaźnik prędkości, ale to już jest sprawa na oddzielny temat. Tego się w zasadzie nie używa. No ale jest taki bajer w tym zegarku jest. Kolejna sprawa, podświetlenie tak zwane autoletnie, no co akurat u mnie nie działało w tej replice, natomiast w tym modelu jak najbardziej tak. To jest też fajną rzeczą. Odporność na uderzenia. I to jest trzecia ważna sprawa. W tym zegarku można robić wszystko. To znaczy, są pewne ograniczenia, aczkolwiek w dzisiejszych czasach ludzie tego zegarka używają kosy do warsztatu, do prac, do różnych budowlanych, do ciężkich robót. Już nie zważają na to, czy szkiełko będzie porysowane, czy nie będzie porysowane, czy po prostu bezel się zniszczy, czy nie, czy dekiel się zniszczy. To nieistotne.
czy pasek się urwie. To jest po prostu zegarek do wszystkiego i nie boję się tym zegarkiem pracować. Jak wyobrażacie sobie ten zegarek wziąć na budowę? Szkło na wierzchu, na całym zegarku. Jak myślicie, jakbym zrzucił ten zegarek z piętra i ten zegarek z piętra, to jak myślicie, który zegarek przetrwa? Szczególnie, że ten ma szkło schowane, tak? A ten ma szkło. No, sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. Kolejna sprawa. Jednak ten mechanizm nie jest tak odporny na wstrząsy jak mechanizm w oryginalnym G-Shocku. I dlatego te zegarki są aż tak bardzo przez nas pożądane. Do dziś dnia to jest największą zaletą G-Shock. Kolejna sprawa, dlaczego G-Shock? Zawsze swymi czasy, w latach mojej młodości, jak coś robiłem, nosiłem ten zegarek standardowy, no niekoniecznie ten, ogólnie standardowy zegarek i mówię sobie tak, trzeba teraz pomóc tacie w ogródku. No to co ja teraz zrobię, nie? No trzeba oczywiście ten zegarek zdjąć, prawda? No bo go zniszczę, uderzę. Ile razy ja zbiłem szkiełką o ścianę, czy przypadkiem robiąc jakąś pracę? Wiele. No i zawsze ten zegarek został ściągany z mojej ręki i odkładany do pracy. Tego zegarka ściągać nie trzeba. Ponadto uderzenia nie wpływają aż tak bardzo na jego zniszczenie. Najbardziej jednak bolało mnie to, że nawet jeśli tego zegarka zapomniałem ściągnąć podczas pracy w domu czy poza domem, to myjąc ręce, a często myłem ręce pod kranem, musiałem mega uważać, żeby tego zegarka nie zamoczyć. Oj, pamiętam, jak były kłopoty później z szczelnością tych zegarków. Nie no, owszem, te zegarki nie należą do cudownych zegarków, które są szczelne na 1000%, aczkolwiek przy normalnym użytkowaniu i codziennym myciu rąk można je spokojnie zamoczyć. Mało tego, ten zegarek pokochałem za to, że będąc mega brudnym, robiąc pewne prace, ja po prostu sobie pod kran, myłem go na ręku pod kranem. Od razu. Był jak nowy, opłukany, z kurzu, z brudu. Dlatego właśnie też pokochałem G-Shocki. Kolejna sprawa, dlaczego G-Shock? Możliwość, tu właśnie chciałem to podkreślić i pokazać, zmiany w różnych kolorach pasków i bezeli. To jest akurat pasek oryginalny, ale mam też tego typu pasek. To jest akurat zamienny. Chodziło mi po prostu, że możliwość dowolnej zmiany różnej kolorystyki pasków, również bezeli. No bezela akurat nie mam innego przy sobie na poczet tego filmu, więc Wam nie pokażę, może kiedyś. Natomiast, tak jak Wam powiedziałem, że jest ta możliwość, jest to bardzo łatwo odkręcić. Bo jest to bardzo łatwo odkręcić i wymienić. Podobnie z paskiem. To może teraz kilka słów na temat wad tych zegarków. No oczywiście w porównaniu do standardowych są dużo grubsze i dużo większe. Z reguły nasze Casio G-Shocki są dużo większe, z reguły. Oczywiście są wyjątki z tych zegarków, ale z reguły one są dużo bardziej muskularne niż nasze standardowe zegarki. To jest pierwsza wada. Druga wada jest oczywiście to, co za tym idzie. Jeżeli on jest mały, no to wiadomo, że ta wygoda noszenia tego zegarka i odczucia na ręku są też dużo mniejsze, aniżeli założenia czegoś tak dużego na rękę
Znaczy to akurat Kosa nie jest dużym zegarkiem. Są zegarki dużo większe niż Kosa. Mogę wam jeszcze nawet pokazać. Dla porównania. To jest zegarek już w ogóle duży. Może on tak się nie wydaje aż tak duży, ale no jest sporo większy i też na ręku sporo bardziej, jak to mówią, uwiera. No też zależy jak to ma rękę, natomiast koronka, która wystaje w tym zegarku, no w tym zegarku tej koronki nie mamy, więc będzie ten zegarek dużo bardziej przyjemny w noszeniu niż GPW. Ale mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia gabarytów ręki. Już wam pokażę, jak to wygląda. O, widzicie o co chodzi? Podczas zginania ręki w górę może to uwierać, ale to też nie każdego, ale może to tak wyglądać. Dlatego to też jest wadą, że jednak te nasze zegarki G-Shocki nie należą one do wygodnych zegarków. Kolejna wada. Bardzo mało jest elementów stalowych w naszych zegarkach G-Shockach. Dlaczego? Dlaczego mało stali? No, przede wszystkim moim zdaniem dlatego, że plastik jest bardziej i tworzywo jest bardziej odporne na uderzenia. I mi się wydaje, że tędy się producent kierował tych zegarków, żeby było łatwo po prostu wymienić ten bezel, żeby było, dlatego jest tworzywa, żeby było sporo elementów, które są na uderzenia bardziej odporne. No, nie możemy powiedzieć, że w tym zegarku mamy sporo elementów plastikowych, bo tak nie jest. Natomiast i ten zegarek, który jest wykonany akurat z tytanu, bo to jest tytanowy zegarek, bo to jest T. Normalnie GPW jest wykonany ze stali, natomiast ten jest akurat GPW 1000T. To mamy również elementy plastikowe, więc to nie jest tak do końca, że tak jak standardowy zegarek, że tu jest tylko metal, szkło. No i oczywiście metalowe, bo to jest akurat zegarek nakręcany, metalowe tryby. To on tak nie wygląda. Mamy te elementy plastikowe w tych zegarkach zawarte. No oczywiście, jeszcze wam pokażę MTG. Tu no też mamy plastik, no widzicie, no to nie jest tak do końca, że to jest wszystko ze stali. No piękny stalowy zegarek niestety, ale mamy trochę tego plastiku. Są wyjątki i ja wam pokażę za chwilkę, jakie są wyjątki, które G-Shocki są w całości wykonane z metalu. Aczkolwiek większość z G-Shocka jest wykonana właśnie z tworzywa, z plastiku i tego metalu jest w nich mało. No i to może być dużo wadą, że może bardzo przeszkadzać osobom przyzwyczajonym do standardowych zegarków, że jest bardzo mało tego metalu w tych zegarkach. Kolejna wada to przede wszystkim kontrowersyjny wygląd, no nie ukrywajmy, no, te zegarki mają przyjętą pewną standaryzację. One są podobne wyglądem, bo mają podobne koperty, oczywiście każdy producent ma inny styl, natomiast wyglądem są podobne, natomiast G-Shock to jest po prostu taki Transformers, to jest w ogóle coś innego. Na tym zegarku widać to jeszcze bardziej, śrubki, no widać jak to jest po prostu zrobione, że to jest po prostu no pewien wygląd inny niż standardowy. I po prostu no to jest też ich wadą, że nie każdy lubi, ale też i zaleto, bo są tacy, co lubią, nie? No więc czas na podsumowanie. Za co tak naprawdę kochamy ten zegarek? W ogóle G-Shock jako taki.
dziś ten zegarek mam już tylko z sentymentu. Z sentymentu do Casio, do G-Shocka, bo to był mój poniekąd jeden z pierwszych zegarków, jakie miałem. I dlatego, moi drodzy, on jest u mnie i będzie przez długo. Opowiedzcie swoją historię. Jak się u was zaczęło? Jak wpadliście na tego pierwszego swojego G-Shocka, że go kupiliście? W jaki sposób udało się wam nabyć ten zegarek? Chętnie poczytam w komentarzach, jeśli ktoś ma w ogóle ochotę napisać coś. Zapraszam do komentowania. Są ludzie, co je kochają, są ludzie, co je nienawidzą, ale powiem wam szczerze, że przy codziennym użytkowaniu, no też może jeszcze wielkość przeszkadzać, no bo wiadomo, no i grubość, zdecydowanie, ale jeśli ktoś poszukuje zegarka typowo do pracy, że nie chce się bać go ściągać, nie chce się bać go myć, nie chce się bać go upuścić, uderzyć nim, to myślę, że ten zegarek jest w 100% dla niego. Nie bójcie się G-Shocka, bo nawet jeśli jesteście anty na te zegarki, bo jesteście za klasycznymi zegarkami, że zegarek musi posiadać stalową kopertę, dekielek, musi posiadać takie uszka, musi po prostu to być zegarek, rasowy zegarek, to powiem wam szczerze, że warto jest spróbować kupić sobie na spróbowanie po prostu ten model i wypróbować samemu. Mi się też bardzo G-Shocki nie podobały na początku. Jakie to ustrojstwo, jakie to dziwaczne, no jak to wygląda, no ani indeksów nie widać, ani koperty, ani... No nic, bo taka guma na tym jest, to wszystko takie w ogóle, jakie tandetne i absolutnie nie dla mnie, nie. Jednak kupiłem, ponosiłem, powiem wam szczerze, że się w tym modelu naprawdę zakochałem. Po dzień dzisiejszy mam masę modeli G-Shocka. Także po prostu polecam spróbować. No nie krytykujcie, zanim nie spróbujecie. No tak samo jest i ze zwykłymi modelami. Nie powiem, żebym ja coś złego powiedział na temat zwykłych modeli. Nie, absolutnie nie. Ja jestem też za tym, że te modele są na pewno okazje, te modele są również na pewno okazje. Chociaż G-Shock występuje również w wersjach okazyjnych, jak MTG, MRG. Natomiast chodzi tu przede wszystkim o to, że nie bójmy się spróbować. Nie bójmy się spróbować z czegoś innego. Nawet jeżeli mamy jakiś uraz, czy nie, plastikowe to nie dla mnie, czy coś. Spróbujcie chociaż, jak to w ogóle może wyglądać, jak to w ogóle może się nosić. Po prostu spróbujcie. Nie pasuje, trudno. Wrócicie, zawsze możecie wrócić do tego, co kochacie, co lubicie. Także dzięki, na razie, pozdrawiam i hej!